Cześć moi mili, z tej strony Adam Chodorowski ze sklepu modelarskiego Tank Models. Po ostatnich moich filmach poradnikowych padło dość dużo zapytań, jak robię to, jak robię tamto, jakbym coś takiego zrobił. Posłuchajcie, ja nie mam aż tak ogromnej wiedzy, żeby każdemu odpowiedzieć. Mogę powiedzieć coś mniej więcej. Najwięcej pytań padło, jak maluję kamuflaż na czołgu, jak maluję kamuflaż na samolotach, czego używam, żeby na przykład oddać wiernie malowanie samolotu, tak? Na przykład sklejając ten model, co zrobić, żeby najwierniej zrobić, odwzorować powiedzmy kamuflażu, zakładając, że to jest oryginalne malowanie, oryginalny układ plam. Wyjść jest naprawdę bardzo dużo. Możemy do tego celu użyć masy plastycznej, tak zwanego gumufixu. Na przykład możemy też pasty maskującej od firm produkujących akcesoria, jak i również chemię do modelarstwa. Możemy też użyć maskolu, który kiedyś Wam pokazywałem, jak to robić. Ja swego czasu używałem plasteliny, powiem Wam. Nie było w dawnych, starożytnych czasach czegoś takiego właśnie jak Gumfix dostępnego w Polsce. Pierwszy raz z taką masą spotkałem się w latach 90., kiedy znajomy mi przywiózł taką masę, plastelinę, tak, która mogę przykleić, odkleić, nie zdziera farby ze ściany, na przykład jak ktoś chce plakat sobie przyczepić, a w latach 80. zbierało się plakaty z różnych czasopism, plakaty filmowe, czy też plakaty z ulubionymi na przykład artystami. W moim przypadku były to Gwiezdne Wojny i Indiana Jones. Dzisiaj tego możemy użyć też w modelarstwie, a mianowicie możemy sobie wziąć, zeskanować właśnie część instrukcji, dokładnie schematu malowania, zobaczyć mniej więcej jaka jest szerokość skrzydeł i mniej więcej to zeskalować. I co można zrobić? Pierwszą metodą, taką bardzo starą metodą jest po prostu przerysowanie danego na przykład modelu. Kiedyś się używało do tego kalki, czyli kładłem kalkę, kładłem sobie takie na przykład, kiedyś na przykład były w instrukcjach schematy malowania praktycznie 1:1, tak? Czyli jak skrzydło miało 15, nie zawsze się to zdarzało. Ale przykładowo brałem sobie taki ołówek i na przykład, który można zetrzeć albo sobie dać spokój, zostawić to, i na przykład rysowałem sobie powiedzmy ten schemat malowania na skrzydle. Tutaj akurat nie wiem, jak dokładnie to idzie, ale załóżmy, że tutaj ten fragment idzie gdzieś mniej więcej coś takiego. Następnie tu widzimy połączenie, więc na przykład ten znowu fragment tu i widzimy, że tutaj idzie powiedzmy w ten sposób aż do tego momentu. I teraz tak, niektórzy powiedzą, kurka wodna, przecież to zostanie. Nie powinno zostać, a jeżeli to możemy sobie wziąć ten grafit, na przykład gumką, myszką delikatnie sobie zetrzeć lub nawet rękawiczką. A tu mi się nie podoba, troszeczkę to poprawię. I według tego wzoru, tak samo jak i tutaj na przykład, tu gdzieś się mniej więcej tak zaczyna ten wzór, powiedzmy, nie odrysuję tutaj tak dokładnie, postaram się, żeby to było mniej więcej w miarę podobnie namalowane.
Ale tutaj widzę, już troszeczkę przesadziłem, jeżeli chodzi o kolorystykę. Oczywiście maluję to na farbie podkładowej, tak, mam to skrzydło już zapodkładowane i mniej więcej tak bym sobie zostawił to i następnie nałożyłbym na to właśnie farbę, kolor ten bazowy, czyli na przykład w przypadku samolotów brytyjskich green, czyli ten ANA, to jest dark green, czyli ANA 631, tak? No i sobie w tej chwili to nałożymy. Farba jest już przygotowana. Musiałem trochę doczyścić aerograf po farbie podkładowej, źle umyłem. Wystarczająca ilość. Chyba źle farbę wymieszałem, powiem wam. Nic nie szkodzi. Bo jest. Trzeba pamiętać, że HTK Orange jest farbą, zaraz zobaczę, zaraz tutaj jest, aha, tu ma być szara, dobra, tu ma być szara. A tu ma być tu szara. Dobrze. Teraz należy wyczyścić aerograf, żeby nie było żadnych niespodzianek, tak jak przed chwilą. Źle wyczyściłem poprzednio aerograf, no i zaczęło się coś dziwnego dziać, a nie jest to wina farby. Tylko po prostu źle wymytego aerografu. No i teraz zaraz przejdziemy do maskowania. A zdjąłem rękawiczki, bo tak jak ostatnio mówiłem, słabo się rozrabia taką masę plastelinopodobną w rękawiczkach. Ja widzę w każdym razie tutaj zarys tych konturów. I najpierw sobie rozwałkuję plastelinę, tą masę plastyczną i zaznaczę sobie zgodnie z tym, co tu mam narysowane, elementy, które mają być zasłonięte. Czyli najpierw sobie robię takie wałeczki, no i teraz będę nakładał i efekt zaraz zobaczycie. I tak mniej więcej, powiedzmy, jest to podobne, chociaż tutaj trzeba jeszcze troszeczkę ściągnąć, bo tu jest zbyt dużo, myślę, o tak to powinno być. Obklejamy sobie dokładnie w ten sposób. Tutaj trzeba zwrócić na jedną rzecz uwagę, żeby te krawędzie w miarę dobrze przylegały,
ponieważ jeżeli tam się farba dostanie, no to w tym momencie będzie no, krzywy ten kamuflaż, tak? No i teraz sobie biorę ten ciemniejszy szary. To jest Ocean Grey, o ile się nie mylę, ale sprawdzimy sobie jaki to jest kolor. Kolor i tak, Ocean Grey. To jest ten górna farba do malowania właśnie kamuflażu. I to jest metoda na masę plastyczną, tak? Dobrze. Dobrze jest przed nałożeniem jakimkolwiek pracami, przed nakładaniem, robieniem kamuflażu, dobrze jest po prostu dać farbie dobrze wysnąć. Oczywiście nie musicie malować kamuflażu używając ołówka. Możecie po prostu z tą gumimasą posiedzieć sobie spokojnie i poobklejać. I delikatnie sobie obklejacie według tego rysunku, powiedzmy. Prawdopodobnie uda się taki efekt sam końcowy uzyskać. I nie musicie oczywiście pokrywać całości w ten sposób, że malujecie szary kolor na zielony. Możecie sobie po prostu pomalować dany odcinek i nie taką grubą warstwą i następnie przejść do malowania kamuflażu. Tylko dobrze jest przy tego typu malowaniu zobaczyć, czy wszędzie farba wśród gumi jagodowej masy wpłynęła. I teraz zostawiamy to, żeby to dokładnie wyszło. Farbę rozcieńczyłem pół na pół, czyli 50-50. I tak zostawiamy. Oczywiście zaleję sobie wyczyszczę aerograf. I teraz tak, jeżeli chodzi o maskol. Maskol to jest taki płyn, o którym już mówiłem. Jakaś by się przydała płytka. Dobrze, nawet taka plastikowa niech będzie. Maskol to jest tego typu płyn, że jak pomalujemy daną przestrzeń, to ona po pewnym czasie powinna nam zastygnąć. Ja widzę, że mój maskol to już chyba domaga się wymiany. Sprawdzę, czy mam inne. Znalazłem, moi mili, Liquid Masking od Talensa. I co teraz można zrobić? Teraz można wziąć na przykład tego typu pędzelek, ewentualnie taki pędzelek gumowy, którym będzie można korygować.
i nabieram sobie taki maskol, sprawdzam, gdzie ma być kolor zielony, nakładam sobie mniej więcej na tej przestrzeni. Ten maskol nie jest takim płynem, który momentalnie wysycha. Ale już zaczyna przywierać i tu warto przy maskolu uważać. Maskol Talensa niestety nie ma przyjemnego zapachu. I tu mniej więcej jest odtąd, tak, gdzieś tu. Rozprowadzamy sobie ten płyn maskujący właśnie na powierzchnię, która ma nie zostać pomalowana, a jeżeli stwierdzimy, że weszła na powierzchnię tam, gdzie nie powinna być zamalowana, to po prostu możemy sobie palcem zdjąć. Jeżeli dacie więcej płynu, no to wiadomo, że on będzie wolniej zasychał i będzie możliwość korekty. No bo tym rysujemy, tak? Na przykład w ten sposób. I jeżeli coś Wam się nie spodoba, oczyszczacie tą powierzchnię. Na przykład drugą stroną. I jak zacznie wysychać, to w tym momencie po prostu on się robi taki przezroczysty, zaczyna tracić swój kolor. Macie jeszcze możliwość sobie domalowania. Tutaj, gdzie na przykład nie udało się jeszcze czegoś domalować. Tylko że jeżeli weźmiecie pędzelek, no to ten pędzelek będzie za moment gumowy. Nie ma sensu używać. Właśnie są takie gumowe pędzelki, które sobie później możemy wytrzeć, tak? Z tego taka guma się tworzy, z tego normalnie schodzi sobie maskol. Widzę, że tutaj coś zaczepiłem, ale to nic nie szkodzi. Tu troszeczkę mógłbym poprawić i zaraz to właśnie zrobię. O, jest poprawiona. Mimo to, że jeszcze dobrze nie zasechł maskol, widzicie, on się robi przezroczysty. Mimo to, że ten maskol, tu widzę, paluchem dotknąłem, trzeba uważać, przy nakładaniu maskolu trzeba uważać. I teraz tak, jeżeli już stwierdzam, że mogę malować, no to w tym momencie po prostu zobaczymy jeszcze, jeżeli nie jest płynny, to można sobie podsuszyć go, maskol, w ten sposób.
A tu widzę, że maskol odstał. O! I widzicie, tu była za cienka warstwa i maskol w ten sposób się zdejmuje. Nie ma śladu po nim. I w tym mamy mniej, z jednej strony jest dużo mniej pracy, aniżeli z plasteliną, tak? Zamalowywujemy sobie. I zostawiamy koniec. Po prostu zostawiamy do wyschnięcia. No musimy chwilę poczekać. Z racji tego, że no nie chciałbym tutaj tak siedzieć i przedłużać ten film, rozrobiłem sobie oczywiście już farbę Hataki. Ten numer C032 Ocean Grey. To jest ta farba lakierowa. Mam nadzieję, że powietrze nie zdmuchnie mi, posłuchajcie, maskolu. I sobie delikatnie kładziemy po prostu warstwę. I starajmy się malować powierzchnie, które powinny być pomalowane. Mamy już wymalowaną farbę. Ja sobie powolutku wyczyszczę aerograf. Ktoś się mnie pytał, do czego takie właśnie gumowe pędzle służą. Między innymi do tego, jak i również zdejmowania właśnie maskolu, czyli tego liquid masking, albo art masking fluid, no w każdym razie masking fluid lub liquid masking. Czekamy, aż wyschnie farba. Jedna uwaga z mojej strony. Wczoraj ktoś w komentarzach, czy też na czacie podczas premiery filmu powiedział, że dostał w sklepie olejne takie farby Hataki pomarańczowe. Kurka, panowie, to nie są farby olejne. Hataka nie produkuje farb olejnych, produkuje dwa rodzaje firm. Tak zwane lakiery, które nie są właśnie tak zwane orange, które nie są farbami olejnymi, oraz farby akrylowe, czyli takie, które po prostu można rozcieńczać wodą, ale nie należałoby. W każdym razie, moi mili, jak ktoś wam powie, że da wam farby takie jako olejne, albo olejne, nie ma, albo są farby olejne, albo nie są farby olejne. Nie ma, że podobne i dość ciężko oranżatkami, czyli tutaj Hataką Red, malować jest pędzelkiem. Próbowałem, no trzeba bardzo dużo razy malować i tak sobie jest z trzymaniem. Zrobię a propos tego oddzielny taki filmik, no ale to jak chwilę wolnego czasu chwycę. Myślę, że po lewej stronie farba już jest w miarę zaschnięta. Mam nadzieję, że nie uda się uszkodzić farby. Jeżeli chodzi o ten Gumfix, on w miarę dobrze przylega do powierzchni obklejanej, ale spokojnie można zdejmować to inną częścią, kawałkiem Gumfixu. Nie ma się czego bać, można go śmiało szarpać. O.
i na przykład jak zostaną Wam kawałki na skrzydle, to spokojnie Gumfix je pochłonie. I to samo, o tutaj w miarę serdecznie odeszło, raz, dwa, trzy, proszę bardzo. Farba nie została uszkodzona. Tak? Nie została uszkodzona. Tak prezentuje się. Tutaj jest bardziej błyszczące. Możliwe, że coś nie tak. Jak widzicie, nie widać śladów po ołówku. Jeżeli chodzi o to malowanie, powiedzmy, udało mi się. Teraz widzę, gdzie powinienem inaczej naklejać. Tu wydaje mi się, że będzie dużo lepiej, chociaż już widzę, że mogłem gdzieś indziej. Powiem Wam, wygodniejszy jest do malowania kamuflażu właśnie masking liquid. Fluid masking. No i zobaczymy, ja sprawdzę sobie jak. No wydaje mi się, że tu wszystko jest prawidłowo, jest zaschnięte. Oto tak się zdejmuje, proszę bardzo, maskol tak zwany. No i chyba coś źle zamaskowałem, to jest moja wina. Tak, źle zamaskowałem, posłuchajcie. I tu farbka się dostała. Ale jeżeli chodzi o zamaskowanie, trzeba grubsze warstwy dawać maskolu. Tu nie zamaskowałem, zapomniałem. Tak wygląda za pomocą. Ja mogę sobie tutaj teraz to przemalować, tak? Bo wezmę, zaraz Wam pokażę, co zrobię. Wezmę sobie maskol. Zaznaczę to, czego mam nie zamalować. OK. Tak? Jest. I uwaga. Niech on trochę wyschnie. Podmalowałem. Niech teraz farba wyschnie. Tu jest, powiem Wam naprawdę, jeżeli chodzi o hatakę, to ona jest niezmiernie, słowa mi zabrakło, ekonomiczna. Mimo to, że wydaje się, że ona kilkakrotnie na przykład trzeba malować, to powiem Wam, że jeżeli chodzi o takie krycie fajne, możemy różne efekty sobie robić, tym bardziej, że sobie na przykład pół na pół rozcieńczymy, to jest OK. No i biorę sobie gumowy pędzelek, ale myślę, że w tym przypadku będzie szybciej palcem. Tak, tutaj wyschło. Myk, myk. Proszę bardzo. Tu mamy Gumifix. O rany, nie zakręciłem. O Matko Bosko jedyno. To by można było sobie kuku zrobić. A tu mamy maskol. Jak Wam się to podoba? Mam nadzieję, że niektórym rozwiązałem problem. Jeżeli chodzi o kamuflaż taki cięty, powiem Wam, znaczy mi się w tej chwili, jedna uwaga z mojej strony, w tej chwili przy tego typu kamuflażu lepiej mi się, powiem Wam, malowało maskingiem, znaczy tym liquid masking, czyli masking fluid, czyli no, płynem maskującym, który się przeistacza później w takiego gumisia, to dokładnie to jest. Taki gil powstaje. Przepraszam. Z mojej strony to wszystko. Spróbujcie, przetestujcie. Przy pracy tym mi się dobrze pracowało. On kosztuje około 25 zł, taka flaszka.
Naprawdę nie jest to głupi płyn. On znajduje się w sklepach malarskich. Więc tutaj nie będę Wam polecał tylko i wyłącznie specjalny, modelarski i tak dalej, i tak dalej. Nie. O, tutaj mam jeszcze, tak sobie testowałem go. Tu jest jeszcze ten stary, ale powiem Wam, że ten Talens jest chyba lepszy. Można się bawić. Matko Boska, co ja wyrabiam. Dzięki serdeczne, pozdrawiam Was, cześć.